Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na naszej sycylijskiej kampanii, a dzisiaj pokażemy Wam, jak będziemy odczyszczać naszą dziką, naprawdę zdziczałą już działkę. I nie będzie to, co widzieliście do tej pory, czyli takie, wiecie, czyszczenie takich ciekawych, fajnych zakątków, ale wiecie, koszenie po całości. Jest już z nami sprzęt. I przytoczę tutaj bardzo taką prawdziwą myśl naszej znajomej, która powiedziała nam, jeżeli Włoch, jeżeli Sycylijczyk mówi Wam, że zrobi coś jutro, to jednej rzeczy możecie być pewni, nie zrobi tego dzisiaj. Ale nic, myślę, że na teraz zostawiam Was w tej niepewności, czy Pan wróci w poniedziałek, czy nie. Pokażę Wam, jak wygląda działka, a później zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało po koszeniu, bo z tego, co widziałam na zdjęciach, różnica będzie kolosalna. Także zabieram się do roboty i czekajcie na efekty. Tak szybko Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda na ten moment. Tu jest nasza główna ścieżka wydeptana, jak widzicie. Korzysta z niej również Grażynka, nasz konik, która jest coraz śmielsza, jeżeli chodzi o nas. Ja się troszeczkę jej jeszcze boję, bo jest jeszcze taka dosyć szybka i dość gwałtowna jak dla mnie i nie znamy się na tyle, że mi jej bardzo ufała. Tutaj już większość udało nam się przekosić, zrzuciliśmy te wszystkie jeżyny, krzaki i niepotrzebne elementy niżej. No tu jeszcze jest też tak dziko, ale tu chyba już nie zdążę. A co mamy tak? Tutaj mamy nasz gaj oliwny, tam są pomarańcze, tu są pomarańcze, tutaj oliwki. O, a to jest ulubione drzewko naszej Grażynki, to jest grusza. Widać, że bardzo go lubi, bo na wysokość, do jakiej sięga, jest wszystko obgryzione, widzicie? Jaki pokrój? Tu i tak ścięty. To wszystko Grażynka, ona tutaj najczęściej przesiaduje. I wszystko, co jest w zasięgu jej ząbków, to widzicie, jest objedzone. No i tu jest takie wymieszanie już suchej trawy, suchych kwiatów i bardzo dużo tych jeżyn. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wokół każdego drzewka, no widzicie, ta oliwka taka bidna, no ona słabo wygląda. Wokół każdego takiego drzewka musimy to wszystko obczyścić, a resztę tutaj Pan nam wykosi. I ten las korkowy, powiem Wam, on najładniej wygląda z góry, bo on jest taki zupełnie inny. Te drzewa są takie śmieszne, pokręcone, trochę nawisłe, wygląda trochę jak taki las tropikalny. I tu nasza ścieżynka do basenu, to wszystko nam zniknie. Tu Norbert już zaznaczył Panu, żeby nie uszkodził tego przewodu z wodą, bo tu będziemy mieć dodatkowe źródło wody, jak trzeba będzie coś podlać. A ten basen. Ja chciałabym Was przeprosić, że nagrywam cały czas albo w okularach, albo w czapce, ale tu jest piekielnie gorąco. Upał nie daje nam wytchnienia, więc czapka to jest obowiązkowy element mojego stroju. A teraz tak, parę słów. Mniej więcej jesteśmy w miejscu, gdzie teren się załamuje, czyli tak, tam mamy dom, dom i taki teren płaski tego gaju oliwnego i to jest ta suchsza część. Mniej więcej od tego momentu, gdzie mamy to załamanie, zaczynają się burz. Znaczy zaczynają się paprocie wymieszane z ostrężynami, jest tej wody dużo, dużo więcej i tej zieleni też dużo więcej. A tam jeszcze niżej jest największe skupisko nasze wodne, czyli 2 studnie i to źródełko, gdzie jest nasza palma. Jeszcze nie udało nam się niestety tego odczyścić, ale to na pewno Wam pokażemy, jak się w końcu za to zabierzemy. Żółw wciąż się ukrywa. Może Pan właściciel po prostu rzucił na tego żółwia, żebyśmy kupili tą działkę, taka wiecie. Taka reklama, że to jest fajne miejsce, ale żółwia od tego momentu nie widzieliśmy. Ale może jeszcze kiedyś się pokaże, ale na szczęście węży też nie widzieliśmy, co jest dużym plusem. Ok, pokażę Wam, jak to wygląda na dole. O, tak jak widzicie, tu jest mnóstwo tej paproci. Ja nie wiem, to wygląda jak paproć, to pewnie jest jakaś paproć, ale to rośnie w pełnym słońcu, więc to nie jest taka paproć jak u nas. Mamy tu również oliwki, widok na morze
i takie ostre zejście aż do studni. Tu często chodzimy, no bo na dzień dzisiejszy, żeby wypompować wodę do domu, to musimy z naszym magazynem energii zejść tam na dół. Jeżeli jest naładowany, to wystarczy z całym magazynem, jeżeli nie, to z panelami, więc podłączamy wtedy pompę, która pompuje nam wodę aż do samego domu na górę. I wystarczy ta jedna pompa, ona na szczęście wydala, więc nie trzeba nic było kombinować. Norbert troszeczkę się martwił, bo to wcale nie było takie pewne. Tu jest ta studnia pośrednia. Poprzedni właściciele mieli to tak zrobione, że stąd była pompa, która pompowała do zbiornika, który jest tutaj, a dopiero stąd było pompowane do domu. Natomiast u nas to Norbert obszedł i pompujemy po prostu z samego dołu, gdzie tej wody jest najwięcej. Natomiast tutaj wody też jest dosyć sporo i też w tej studni pośredniej się ona zbiera. Tu jest ta nieszczęsna wanna, którą zaczęłam odczyszczać, ale zajęłam się następnymi, bardziej pilnymi rzeczami, więc niestety zostało to tak, jak jest. Może jeszcze dzisiaj uda mi się tutaj wskoczyć, ale trochę mamy kłopot, bo no, kibelek nam za nie mógł i trochę męczę się, żeby go udrożnić. Ale to może Wam nie będę opowiadać takich szczegółów, ale no nie, jest ciekawie. Działa nam toaleta na pierwszym piętrze, natomiast tam, gdzie my teraz przebywamy, czyli na parterze, no niestety się przytkało i nie chcę pójść. No. Nie chcę, oj nie chcę. Ok, tutaj dochodzimy do tej naszej studni. No i tu jest rzeczywiście najmokrzej, chociaż tak, jak byliśmy tu, ile to już? 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, to tutaj wszędzie była woda, była ciapa, ale teraz ciapy nie ma, natomiast wody, jak widzicie, jest wciąż bardzo dużo. My na bieżąco cały czas korzystamy z tej wody, z tej studni i ona cały czas się napełnia, czyli jej wydajność jest bardzo fajna. A tutaj jest nasza ukryta palma, która czeka na odkrycie. Ciekawa jestem naprawdę, jak on tu sobie poradzi, bo wiecie, my tak mniej więcej chodzimy właśnie do tego momentu, bo tutaj mamy to ogarnięte, to było przykoszone i z tego, no i dotąd potrzebujemy. A tam poniżej, tam działkę dokładnie jeszcze nie zeksplorowaliśmy, natomiast po wykoszeniu będziemy mogli zajrzeć i tam i zastanowić się, co może tam wymyślimy. Znając życie, to Norbert coś wymyśli. A przed chwilą Wam mówiłam, że woda tutaj nie stoi, a stała parę tygodni temu i w co? I wcale, że nie. Bo wody jest tak dużo, że widzicie ile tych kałuż? I te piękne kwiaty, które niestety już przekwitły. Ok, zajrzyjmy może tam do naszego żółwia, może się pojawi. Grażynka w takie upały to siedzi raczej w lesie, tylko czasem nas odwiedza, ale coraz śmieje i ostatnio jak dziewczyny się kąpały, to z jednej strony kąpały się dziewczyny, a z drugiej strony Grażyna piła wodę z basenu. Te dziewczyny trochę były przestraszone, ale ona dosyć łagodnie do dzieci podchodzi, także nie martwimy się, że coś się wydarzy. Aczkolwiek no, respekt trzeba mieć w stosunku do zwierzęcia, bo jest duże. Ok, zajrzyjmy tutaj. Od kiedy mamy wodę, to ja tutaj nie zaglądałam, bo wcześniej to chodziłam po wodę. Tutaj, o, palma. Żeby nie wykukurkała, bo tu jest dosyć ostro. I te kolejne źródełko z wodą. Zbiornik jest oczywiście, ma dziury w dnie, to się rozchodzi po całym terenie, ale tak naprawdę wciąż nie wiemy, skąd ta woda się bierze, bo na pewno nie ze studni tej głównej, być może że z tej powyższej, albo zbiera się z terenu, ciężko powiedzieć. I bajeczna. Żółwia niestety nie ma. Uciekł. Może mnie usłyszał i uciekł. Tutaj bardzo mocno widać tą różnicę zieleni pomiędzy tą górną strefą a dolną. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Mama, don't you cry. You
know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old and welcome sound population. Hej, no upał tu daje popalić, ale przynajmniej tak szukam jakiejś pracy w cieniu. Wiecie co przygotowuję tutaj, bo sprzątamy co się da tam z górnej części działki. No przy takiej działce to jest co robić, tym bardziej, że i oliwki i większość drzew były praktycznie w ogóle nie przycinane, więc jest tego wszystkiego od cholery. Tu miałem taką wielką kupę, ale już się z nią uporałem. Te wszystkie grubsze kawałki, tu są głównie oliwki i te z dębu korkowego gałęzie, choć podobno sam korek, czyli sama ta kora się słabo pali, więc staram się tego korka unikać. No i co? I zbieram to wszystko, sprzątam na bieżąco. Tak jak widzicie, tam już Basia dużą część wyplewiła, ja też plewiłem. Udało nam się to już troszkę ogarnąć, już ten nasyp całkiem przyzwoicie wygląda. Tutaj też staramy się na bieżąco czyścić, szczególnie z tych jeżyn, bo one są strasznie agresywne. Tutaj we Włoszech to jest jakaś masakra, to jest tego tyle, że wystarczy jakiś czas tego nie czyścić, to nie wejdziecie w ogóle nigdzie, są jeżyny takie po 3-4 metry. No wiadomo, jeśli pogoda na to pozwoli, to pracujemy oczywiście, staramy się nie przesadzać i do przodu. Yeah. Pop in, burn it like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Hej, trwa czyszczenie tego naszego zbiornika. Jak wiecie, zbiornik jest bardzo stary. Powiem wam, że jak tutaj miejscami patrzę, to wybudowany lepiej niż ten nasz dom. Więc to pewnie jakiś starszy fachowiec budował. No i co? To znaczy nasz dom wcale nie jest taki zły, tylko że nie jest z kamienia, ale wymurowany jest dość prosto. Natomiast to jest wymurowane z bardzo ładnego kamienia. Dlatego stwierdziliśmy z Basią, że bardzo szkoda nam tego, żeby to tak niszczało i zastanowimy się nad jakimś sposobem, żeby to zagospodarować. Nie wiem, czy tu zrobimy jakiś basenik, czy coś innego zrobimy. Największy plus jest taki, że jest to na mapach. Są to budowle legalne, są jako takie baseny, zbiorniki zaznaczone na mapach. Co? Chodzi po mnie pająk. Okej, więc największym plusem tych wszystkich przybytków tutaj jest to, że one są w pełni legalne. Mamy chyba 3 takie baseny, które są zaznaczone jako waski, zbiorniki, baseny i one są legalne. Więc nic nie musimy z nimi robić, po prostu możemy je napełniać wodą. Pewnie, żeby to przerobić tutaj na zwykły basen, to nie byłoby jakiejś wybitnie wielkiej pracy. Można by nowy jakby wkład włożyć do środka. Tak jak wiecie, wody na działce mamy sporo, więc też można. Nie myślimy oczywiście o tym w perspektywie teraz, bo najpierw jest do mi wiele innych rzeczy do roboty, ale chcielibyśmy przede wszystkim poznać najpierw, co mamy. Teraz jeszcze na temat tych wszystkich cholernych pająków, węży i innych gadów, które tutaj na Sycylii są. Jeśli chodzi o węże, to tragedii nie ma. Są tu z 2 rodzaje żmij, które są jadowite, tak samo jak żmija zygzakowata w Polsce. Mało przyjemne to są stworzenia, ale nie są aż takie bardzo groźne. Gorsza sprawa jest natomiast jeśli chodzi o pająki. Jest z 2-3 rodzaje pająków, które są naprawdę niebezpieczne. Między innymi pająk skrzypcowy. To jest taki pająk, na którego bardzo trzeba uważać. On co prawda ucieka od człowieka i on nie zaatakuje sam, on jest bardzo mały, ale jest jadowity, ale co najciekawsze, no oczywiście może się tak zdarzyć, że pracujecie w ogrodzie, gdzieś tam on wejdzie, przez przypadek go przyciśniecie, on was ugryzie, tak, to też jest bardzo może prawdopodobne, ale jest też prawdopodobne to, że
że po prostu będzie on w domu, wejdzie wam do buta, czy gdzieś do jakiejś kurtki, koszulki i tak dalej, ubierzecie to na siebie i was ugryzie. I to jest bardzo niebezpieczne, trzeba na to uważać. Mamy tego świadomość. Powiem wam tak, mniej boimy się o siebie, bardziej o dzieciaki, nie? Więc też tak troszkę ograniczyliśmy im te aktywności takie, tam gdzie są takie wielkie zarośla, krzaki, zależało nam na tym, żeby wykosić to wszystko, żeby ten teren ucywilizować i dopiero później to ogarnąć. Oczywiście, ponieważ jest to dziki teren, jest też dużo gryzoni, no musimy to wszystko, troszkę musimy nad tym wszystkim zapanować, ale to powolutku. Tego się nie da zrobić tak szybko, żebyśmy to zaraz natychmiast zrobili, tylko potrzebujemy na to trochę czasu i taki jest plan, że powolutku staramy się na siebie uważać, staramy się monitorować jakieś tam ugryzienia i tak dalej, żeby patrzeć, czy coś tam się nie dzieje złego. No oczywiście przy takich pracach no nie jesteśmy w stanie uniknąć wszystkiego. To też jest tak, jak w Polsce pracujecie w ogrodzie, możecie się psikać, możecie się zabezpieczać, a i tak może się zdarzyć tak, że gdzieś tam kleszcza złapiecie. Albo po prostu wyjdziecie na najzwyklejszy spacer, złapiecie kleszcza, więc oczywiście tak, trzeba jak najbardziej uważać, ale no nie możemy robić też tak, żeby ten strach całkowicie nas paraliżował, bo nie zrobilibyśmy nic. Dobra. Wracamy już do roboty, bo tutaj nasz pan od kosiarki już się zbliża, więc robi się coraz głośniej. Zaraz przejdziemy, pokażemy wam, jak idzie jemu praca i sobie zobaczycie, jak to wygląda po koszeniu. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping. Jak długo ten pan pracuje u nas? 2 godziny. Tyle mu się udało zrobić. Jak widzicie, wygląda to naprawdę nieźle. No nie, w zasadzie niewykonalne chyba bez tego sprzętu. Nie wiem, jakiś traktorem na kołach może by to zrobił, ale chyba nie tak dokładnie jak on. Więc jesteśmy zadowoleni. Może jeszcze poprosimy go, żeby tutaj gdzieś przejechał, jak się da. No zobaczymy, jak to będzie, bo wiecie, on też dogadał się w zasadzie z nami na stawkę za całą pracę. Ile to będzie kosztować? Uzgodniliśmy 550 euro. Czy to dużo, czy to mało? No nie zbyt mało, bo to jest ponad 2000 na polskie. Powiedział, że cały dzień będzie robił, aż zrobi. Zobaczymy. Tak? Ciężko jest powiedzieć. Zobaczymy, co z tego będzie, aczkolwiek no wiecie, nam zależało na tym, bo też dużo osób może się dziwić. Przyjechali, nagle mulczują, koszą. Nie, absolutnie nie. Właściciel, który nam sprzedawał dom, robił to co roku od ostatnich 15 czy 20 lat, a wcześniej robił to jego ojciec, więc nie, my tu absolutnie żadnej Ameryki nie wymyśliliśmy, nic tutaj też nowego nie wymyślamy. On po prostu, robione to było od zawsze i my też dalej chcemy to robić. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że jakbyśmy tego tutaj nie robili, to cała działka byłaby w jeżynach, w paprociach i tak dalej. Jeśli mamy przynajmniej częściowo w jakiś sposób to korzystać, to od czasu do czasu tą część, która jest tutaj, przynajmniej chcemy wykosić. W ogóle we Włoszech są takie przepisy, że musicie kosić. To nie jest tak, że dlaczego? Dlatego, że jest duże zagrożenie pożarowe. I nawet jeśli wasza działka stoi ugorem, niewykoszona, nic nie zrobione, to dostajecie za to kary. Więc to nawet jest obowiązek i trzeba to raz do roku zrobić. A w ogóle to chyba mamy tu jeszcze jeden zbiornik, o którym nie wiedzieliśmy, bo widzę, że pan to omija, wygląda jak jakiś kwadratowy albo może okrągły zbiornik. Zaraz spróbujemy się tam dostać. Poza tym poniżej to jest ta taka piękna sadzawka z wodą i z tą palmą, którą wam pokazywaliśmy, więc stawiam, że tutaj jest zbiornik, do którego woda schodzi,
i ona po prostu spływa przelewem na dół. Zaraz spróbujemy się dostać, zobaczymy. Nasze magazyny się ładują, a prace wciąż trwają. Pokażę Wam, jaka jest już różnica. Tutaj jeszcze niedawno była ścieżka, teraz wszystko jest ścieżką. O, drzew. Widać, jak wygląda tak naprawdę ten gaj oliwny. Widać te drzewa, widać drzewka owocowe. Wcześniej to wszystko było zachwaszczone. O, i Grażynka jest, nawet się nie boi pana z kosiarą. Widzę, że trochę zdziwiona, co tu się wydarzyło, ale obserwuję. Gdzie jest Norbert? Grażynka? We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine. But your name Widzisz, wiadomo, że tu powinna być oliwka i trzeba by ją po prostu posadzić, nie? No dziwne, że ona nie bardzo odbija z tego. Nie, one Ja. widzę, że niektóre sobie nie dają rady, wiesz? Czekaj, może coś tutaj by było, tylko ją jeszcze pan przejechał dodatkowo, nie? Trzeba by ją trochę odczyścić. Pokażemy Wam całościowy efekt mulczowania naszej działki. Wiele osób może mówić, po co to robicie, przecież teraz to wygląda tak jak spalona ziemia. Pokażemy też Wam to, że nie skosiliśmy wszystkiego, bo jakby całość lasu, czyli mniej więcej ten hektar działki tutaj jest nadal w stanie dzikim, nadal mamy dużo jeżyn, dużo drzew i tak dalej, więc nadal jakby mniej więcej ta część hektarowa jest nieskoszona. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o nasz sad, o nasz gaj oliwny, to większość jest skoszona. Ale to jest też bardzo ważne też dla samych roślin, no bo tak, wiadomo, że wokół drzewek trzeba trzymać porządek, nawet później do zbiorów, ale widzieliście, że tu jest aż tyle tych drzewek pomarańczowych? Nie, bo to wszystko było po prostu w krzakach i to nie mogło rosnąć, bo było duszone cały czas, więc to w ogóle bez sensu było zostawić, no wiecie, takie pole krzaczorów, z którego nie da się korzystać, no to ja wiem, że to ładnie wygląda, ale z tego się ani nie korzysta, ani to nie jest wygodne, ani nie jest dobre dla roślin, także to trzeba po prostu robić. Żeby można z tego w jakiś sensowny sposób korzystać i żeby też dzieci były w miarę bezpieczne, jeśli chodzi o różnego rodzaju pająki, węże i tak dalej, no to trzeba to od czasu do czasu skosić, przynajmniej tą część, z której się korzysta. Ta część, która jest dzika, nadal zostanie dzika, natomiast tą część, z której będziemy bardziej korzystać, będziemy po prostu o nią bardziej dbać. Oczywiście tu jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo tak jak widzicie, w tej części na przykład sporo drzew nie przetrwało, uschło, no i będziemy musieli po jakimś czasie, myślę, że
może na jesieni w tym roku, jeśli się nie damy rady w tym roku, to w przyszłym roku z 20-30 drzew trzeba będzie tutaj dosadzić, bo one po prostu wyschły. No i trzeba będzie też zadbać o to, bo szczególnie w tej pierwszej fazie, kiedy drzewa są młode, no to trzeba je dodatkowo nawadniać po to, żeby ten system korzeniowy się wzmocnił. Jak już się wzmocni, to wtedy jak najbardziej one tutaj dają radę. Chodźmy teraz dalej, pokażemy Wam, jak to wygląda. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Zastanawiał się, co odbija jako pierwsze, to oczywiście jeżyny. No i tutaj mamy dość dużo takiego Nie wiem czego. takiego jakiegoś zielska, które jest bardzo twarde. W Polsce chyba to nie występuje, jest cholernie twarde. Jak to próbowaliśmy kosić czy coś, to bardzo mocne to jest. No i akurat to, co jest oczywiście najmocniejsze, czyli jeżyna i to zielsko już odbija. Może Grażyna to trochę przygryzie. Tak, oczywiście. W początkowej fazie. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju trawki, to ich jest dużo mniej, ale to też wynika z tego, że te wszelkiego rodzaju trawki, które wychodzą, to Grażyna bardzo intensywnie nad nimi pracuje. Ale Grażynka jednak jest, najbardziej lubi to oto drzewko. Tak, jakbyście się zastanawiali, dlaczego nasze gruszki są tak obcięte od dołu, to jest właśnie Grażynka. Tam mamy drugą taką samą Ojej, i ona wygląda dokładnie tak samo jak ta. Po Teraz wam ją prostu pokażę. wszystko, co jest do wysokości sięgania Grażyny, zostało już zjedzone. Widzicie, tu jest ta grusza i tak do Tak. wysokości Grażynki. Gruszki to jest zdecydowanie ulubione pożywienie Grażyny. Wydaje mi się, że na dole były z 2 jabłonie, ale one chyba też Grażyna rozpracowała. Pisaliście nam nieraz też o kozach. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, jak kozy są wszystkożerne, bo o ile koń zjada tylko to, co lubi, no to kozy zjadają już praktycznie wszystkie drzewka, więc wydaje mi I się, że miotły też. może poza oliwkami to kozy zjadłyby tutaj wszystko, czyli prawdopodobnie już i te mandarynki, figi, gruszki, to wszystko byłoby zjedzone. Ja kiedyś w domu miałem kozy, to znaczy moi rodzice mieli przez kilka lat, no i kozy to potrafiły po prostu, nawet jak były dawniej te takie miotły na wsiach z takich gałązek robione, no. to nawet te miotły kozy potrafiły zjeść. Także kozy są wszystkożerne, są bardzo dobre, jeśli chodzi o koszenie pastwisk, takich czystych terenów, ale do sadów się za bardzo nie nadają, bo w sadzie rozpracują wszystko. Chyba że byłyby tylko i wyłącznie duże, stare drzewa, to wtedy tak. To wtedy można by pomyśleć o kozach, bo one by po prostu takich małych drzewek, a tak jak tutaj za Basią i tutaj te wszystkie pomarańcze, no nie wiem, jakby to miało wyglądać, bo one, wydaje mi się, że po prostu zjadłyby prawie wszystko. Wiecie co, też to koszenie pozwoliło nam w ogóle zobaczyć, co my mamy na działce, bo tak naprawdę to my do końca nie wiedzieliśmy, co mamy, a teraz mniej więcej jesteśmy w stanie to oszacować, że mamy ponad 10 mandarynek, Tu mandarynki, mamy tu pomarańcze. 3 figi, czy 4? 4 figi. Nie, 4 figi. Tu są 2 i tam są 2. Tak, 4 figi, 2 gruszki. Myślę, że Tam jeszcze są limonki, o tam, ale nie owocują w tym momencie, ale widziałam taką jedną mini pyni limonkę, więc wiem, co to jest. tam gdzieś wydaje mi się, że jakiś jest problem z ziemią. Jakiś jest problem z ziemią, bo po prostu strasznie one żółkną i słabo wyglądają. Może po prostu jest za sucho, a tutaj w tej dolince jednak jest troszeczkę więcej wody i tutaj już troszeczkę lepiej się sprawdzają. No i poza tym oczywiście mamy, choć tam też jest jakieś drzewo, nie wiem, czy to też nie jest gruszka, bo też jest dość mocno obiedzone. No i oczywiście poza tym mamy, nie wiem, z 80 oliwek. Trzeba by policzyć, ale szczególnie dużo jest w tej części, choć na dole też ich jeszcze kilkanaście jest, więc oliwek mamy zdecydowanie najwięcej. Pierwszą już oliwkę też my posadziliśmy, bo gdzieś przy tych pracach okazało się, że natknęliśmy się na jakąś, więc też ją posadziliśmy. Ale dobra, przejdziemy dalej, pokażę Wam dalej, jak to wygląda, pokażę Wam też ciekawsze miejsca. Tutaj jest wciąż nieodkryta tajemnica, bo pod tym kamieniem jest ten tunel, o którym kiedyś Wam wspominaliśmy i on się łączy z systemem takich kanałów i zbiorników na działce. Ale jeszcze nie było kiedy, nie ma czasu, jest kupę roboty, więc jeszcze Norbert
nie doszedł do tego, jak to jest dokładnie rozprowadzone, jak głębokie i co się z tym dzieje. Natomiast po koszeniu odnaleźliśmy kilka nowych punktów. Tak, jeśli chodzi o ten system, to na tą chwilę, przynajmniej według tego, co ja widzę, to są po prostu studnie, które są w jakiś sposób połączone, ale nie wiem, czy dużym przejściem, czy tylko jakimiś kanalikami. I pierwsza, o której wiemy, o której też nam mówił właściciel, jest tutaj, pod tym wielkim kamieniem. O pozostałych nie do końca nam mówił właściciel, albo zapomniał, albo po prostu sam sobie z tego nie zdawał sprawy. W każdym razie następny taki jakiś zbiornik, kanał i tak dalej jest tutaj w środku tych chaszczy. Nie wiem, czy go będzie widać. Może bardziej z tej strony. Jest tam w środku, w tych jeżynach. Oj, nie pokażę Wam, Nie. ale no jest tam. Jest, na razie po prostu zostawiliśmy to w tej formie, żeby to po prostu też było zabezpieczone. Nie da się tam w żaden sposób wejść ani wpaść, bo ta jeżyna po prostu tak mocno to chroni, że chyba trzeba by jakimś spychem tu wjechać w to, żeby to rozwalić. Więc jest też tam. Następnie jest jeszcze jeden tutaj. To już można wpaść, tak? Tu już można wpaść, tutaj wpadłem. Jak kosiłem tutaj, to wpadłem. Możesz to, Basia, tutaj pokazać. I tu jest dość duża dziura. Ojejciu, nie wiem, czy to złapie mi. Jest głęboko. No. Tak, jest dość duża dziura, która też tutaj będzie przez nas zabezpieczona. Oczywiście dzieciaki też o tym wiedzą i też tutaj będzie musiało być to zabezpieczone. Czyli mamy tutaj w zasadzie już 3 po kolei. W ogóle jaki ja mam pomysł na to, bo już jakiś pomysł mi się zrodził, bo skoro to są jakby kamienne studnie, w których pewnie okresowo jest woda, bo ta woda pewnie jest na jesieni, na zimę, może wiosną, to ja po prostu odbuduję te studnie w tej części naziemnej. Czyli z tych kamieni, które są na działce, wybuduję takie zwieńczenie i zabezpieczenie i nie dość, że będziemy mogli z tego korzystać, to znaczy jeśli tam będzie woda, to używać tej wody, to dodatkowo będzie to taka dodatkowa ozdoba, więc jak już będzie troszkę więcej czasu i będzie czas przede wszystkim na takie rzeczy, no to wtedy jak najbardziej będziemy mogli o tym pomyśleć, żeby to w jakiś sposób odrestaurować i zrobić. A teraz pokażemy Wam chyba najciekawszą rzecz z tego wszystkiego. Najfajniejszą. Bo ostatnio pisaliście nam, że na którymś z dębów bardzo fajnie by pasował domek dla dzieci. No i jest taki typ, mianowicie ten. Wygląda on bajkowo. Praktycznie blisko środka działki, do tego jest bardzo dobrze widoczny z domu. Widać z tego dolną część działki. Idealnie tutaj pasuje właśnie na ten domek dla dzieci. Na domek na drzewie. Oczywiście, Ja bym bardziej stacjonarnie go zrobiła na ziemi, ale w drzewie. tak, ale oczywiście można go też zrobić nisko nad ziemią, żeby on jakby był trochę tak wpleciony w to drzewo. Oczywiście, czy on powstanie, czy nie powstanie, to też będzie zależało od tego, czy dzieci będą chciały, bo jak wiecie, mamy taki jeden domek na drzewie w Polsce i korzystanie z niego jest, tak ja bym powiedział, średnie. Natomiast samo drzewo wygląda magicznie, wygląda naprawdę fajnie, choć jest trochę za mocno już całymi tymi pnączami tutaj zarośnięte. No i jeszcze jedna rzecz. Tu jest jakby, nie wiemy dokładnie jeszcze, co tutaj jest, bo nie znamy tych wszystkich tutaj miejsc. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna studnia, do której też się musimy dostać i też musimy ją w jakiś sposób zabezpieczyć. Ona, co prawda, z tego, co właściciel wspominał, jest częściowo zabezpieczona, czyli jest częściowo powkładane są jakieś tam patyki, kamienie i tak dalej. Jest częściowo zabezpieczona, ale no, żeby to było wszystko tak przyzwoicie zrobione, to trzeba troszkę jeszcze nad tym zapanować. Natomiast samo drzewo, położenie tego drzewa, tutaj mamy po lewej stronie od razu widok na morze, mamy widok w zasadzie na całą działkę. Miejsce jest bardzo widoczne z domu, jest bardzo, bardzo fajne. Ok, i tutaj jeszcze jedna rzecz, bo tam mamy ten zbiornik, o którym bardzo dużo mówiliśmy, który jest jakby takim basenikiem, który może kiedyś posłużyć za jakiś taki basenik, który jest też na mapach.
Natomiast kolejna ciekawa rzecz jest tutaj. Co prawda nie mamy czasu się tym zająć i chyba to na tym wyjeździe nie zostanie zrobione, bo tutaj prawdopodobnie, ale to tylko prawdopodobnie, jest największy zbiornik na wodę. Czyli Tak się prawdopodobnie... wydaje, bo widzicie, tu jest ten pierwszy rząd krzaków, potem widać jakby dziurę i dopiero następny rząd krzaków, więc jest szansa, że to rzeczywiście jest ten zbiornik. Więc bardzo dużo wskazuje na to, że było to tak zrobione, że to był studnia i zbiornik. Nie wiemy, czy te studnie i ten zbiornik, bo te studnie są na pewno stare. Tamte studnie są nowsze. Natomiast nie wiemy, czy ta studnia jest też z tych starych studni, czy to jest z tych nowszych, tego nie wiemy. Dowiemy się tego, jak znajdziemy dniówkę przynajmniej na to, żeby to odczyścić, bo to jest też ogromne, tak? To znaczy samo to, żeby się tam dostać, to pewnie wystarczyłoby z 2 godziny, maczeta, piła spalinowa i można by się tam dostać i może jak będę miał czas na to, to może to spróbuję zrobić, natomiast... Tak, bo jak Norbert powie, że będzie mi się nudziło, to wiecie, że to nigdy nie nastąpi. No, to jest ciężko, ale może spróbuję, więc no jeśli Wpisujemy będzie... na listę, na checklistę, tak? Tak, jeśli będzie na to czas, to spróbujemy to zrobić. 2 słowa na temat basenu. Pytaliście, dlaczego on stoi w tym miejscu. Jest to mniej więcej w połowie między domem a studnią, z której czerpiemy wodę. I jest tutaj w miarę płasko. Początkowo chcieliśmy usytuować ten basen bliżej domu, natomiast ziemia była taka twarda, że nie decydowaliśmy się na jakieś mega przekopy, a tu było tak stosunkowo, wiecie, stosunkowo płasko, mniej pracy do wydzierania tego gruntu. No i z ładnym widokiem. Dlatego właśnie tutaj stoi, bo zasilanie basenu było jako pierwsze, więc podłączyliśmy się do tej studni, napompowaliśmy basen, a dopiero potem Norbert 2 dni spędził mniej więcej na szykowaniu, podłączaniu, dobieraniu elementów do starej instalacji, dlatego właśnie basen jest tu, gdzie jest. A tam możecie zobaczyć jeszcze jedną ciekawostkę, jeżeli chodzi o naszą działkę, bo tu jest taka wielka kępa, już nadgryziona przez nas w połowie, takich paproci. Myśleliśmy, że tam też może znajduje się jakiś basen, w sensie jakiś zbiornik czy cokolwiek, ale okazało się, że nie. To jest jakieś takie było dziwne nasyp gruntu, które obrosły paprocie i tam nie ma nic. Więc pierwsza tajemnica, którą próbowaliśmy odkryć, okazała się nie być tajemnicą, po prostu kępą krzaków. Okej, jeśli chodzi o tutaj nasze przeboje z koszeniem, sprzątaniem działki, to na ten moment chyba to tyle. Nadal tutaj ostro pracujemy i to nie jest tak, że jakby my to zostawiamy tą działkę samą sobie, bo tu ona nadal wymaga dużo pracy. Nadal nie wszystkie drzewa zostały odczyszczone, no ale wiecie, w temperaturze powyżej 30 stopni bardzo ciężko się pracuje w ogrodzie. Nawet nie wiem, czy nie ciężej niż tak naprawdę niektóre prace budowlane, bo przy pracach budowlanych można rozłożyć jakiś parasol, można się troszeczkę osłonić, natomiast w ogrodzie, jak się wycina dookoła drzew, to przed tym słońcem bardzo ciężko jest się osłonić, więc o tyle, o ile możemy, to działamy. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już Wam dziękujemy za oglądanie. Wydaje mi się, że jakieś postępy są. Oczywiście cały czas to jest dla nas za mało, cały czas chcielibyśmy więcej, ale jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli tutaj chcecie nas w jakikolwiek sposób wesprzeć, podbijajcie nasze filmy, lajkujcie, udostępniajcie. Dziękujemy Wam za wszystko, za wszystkie miłe komentarze i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Don't know if I can find my way.